Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i jestem wzruszon, jakbym zjadł słodki kruszon. Przytaczając słowa z jednego z moich ulubionych komiksów, Tytus, Romek i Atomek. Tak się składa, że dzisiaj nie Tytusa, ale Namek Seijin Densetsu. Inny komiks będziemy czytać i będziemy kończyć. Dlatego właśnie jestem wzruszon. Ta historia towarzyszyła nam przez długie miesiące, a teraz się okazuje, że po, zaraz zobaczymy ilu, 561 panelach, stronach, manga doczekała się swojego zakończenia. My oczywiście nie wiemy, jak to wygląda, znaczy ja nie wiem, jak to wygląda. Wy może wiecie, bo już widziałem w komentarzach, że niektórzy mówią, że zarówno manga Namek Seijin Densetsu, jak i manga 321Y, czyli 321 lat po Dragon Ballu, obie się zakończyły, obie są autorstwa pana Gotena Kuna, w sensie Goten Kun. Ale jeszcze dobra informacja jest dla osób, które lubią twórczość tego pana. Tak się składa, że na stronie Multiverse widzę, że nowa manga się rozpoczyna i jest to manga, która nazywa się, żebym nie powiedział tego źle, Saigo no Son, czyli The Last Son. Ostatni Son, nie chodzi tutaj o syna, tylko prawdopodobnie o ostatnią osobę z rodu Son. Podoba mi się to, że Goten Kun bardzo eksploatuje te, może nie tyle co linię czasu, co ten moment w historii po zakończeniu Dragon Balla, prawda? Nie ma już Sona, 3.21, okej, dobra. Nie będę już gadał, tak czy siak wracamy do akcji. Jeśli nie pamiętacie, jak to się ostatnio skończyło, Braka, czyli ten stary Belzebub na Namek, zyskał nieśmiertelność, wszystkich Nameczan zrobił w bambuko, Piccolo leży nieprzytomny na ziemi i powiedział, że on Brakę powstrzyma. Ta jasne. W ostatnim rozdziale pojawił się jeszcze Kibito-Shin, ale on jeszcze szybciej wąchał kwiatki niż Piccolo, także o nim chyba możemy zapomnieć. No i Tambo, który się okazuje, że jest, nie dość, że ma Super Saiyanina, to jeszcze jest Kamim Ziemi po tych wszystkich latach. Teleportuje się razem z Dendim, ten stary nameczanin, którego tutaj widzimy, z powrotem na Ziemię, ponieważ nie mają żadnej normalnej opcji na wygranie tej walki i na cofnięcie nieśmiertelności Braki, także chcą to po prostu zrobić za pomocą ziemskich smoczych kul. Tambo tutaj razem z Dendim musieli skoczyć pośrednio do Króla Jemmy, ponieważ Tambo nie był w stanie użyć błyskawicznej transmisji na tak dużym obszarze, ale wygląda na to, że jesteśmy na ziemi, bo widnieje przed nami postać pana Popo. Mister Popo! Mistrz, wy dwaj wrócić? Nie traćmy czasu, Popo, musimy reaktywować smocze kule, małpa! Czy to nie było rasistowskie, że tak powiedział do pana Popo? O co tu chodzi? Dlaczego tutaj jest małpa? Dlaczego Tambo w ten sposób powiedział do pana Popo? Okej, dobra, nieważne, tak czy siak. Pan Popo tutaj wykrzykuje? Jak mógłbyś tak do mnie powiedzieć, panie Tambo? Tak czy siak, jesteśmy z powrotem na planecie Namek. Piccolo został tam sam, a ja tylko wam przypomnę, że Piccolo ma już jakieś 820 lat, więc średnio już tak z jego formą. No ale zobaczymy, może uda się to zrobić w miarę szybko i Piccolo jeszcze przeżyje. Jesteś więcej niż wytrzymały. Twoja reputacja nie była na wyrost, ale dobrze wiesz, że to wszystko na nic. O, Piccolo jedynie dyszy, krew leci mu z nosa, ledwo stoi na nogach. Twój kumpel sobie poszedł, sam jesteś niczym. Moja armia zajmuje się twoimi ludzikami. Zginiecie, oto wasze przeznaczenie. Ciągle się opierają, ale to kwestia minut, nim przegrają. Była jeszcze jakaś armia? Tambo, Dandy, pospieszcie się. Nie wytrzymię! O, Dandy tutaj przychodzi od razu do roboty. Mamy 7 sfer, które niegdyś stanowiły o bogactwie tego świata. 7 smoczych kul, które zamienione od lat w kamienie leżą na ziemi bezużytecznie, ale wygląda na to, że Dandy po latach jest nadal w stanie przywrócić im moc. I korzystając z tej kopuły, tego modelu smoka, który prawdopodobnie, w zasadzie nawet nie tyle co prawdopodobnie, on został stworzony przez pana Popo, przywraca im dawną, legendarną moc. Proszę... O! Mamy tutaj nawet Bubiego, tego małego psa z mangi 321Y, czyli rozumiem, że to są te same uniwersa. To może zobaczymy jeszcze Ojo. Tylko jak ona się nazywała? I Patrycję jeszcze. Patrycja też tam była, ale nie wiem, czy ona w ogóle będzie żyć tyle lat. Ojo zresztą też, bo jest zwykłym człowiekiem. No a tutaj ten pies Bu, jak on się nazywał? Jak ja na niego mówiłem? Już nie pamiętam. Tak czy siak wygląda na to, że Tambo jako Kami Ziemi nie jest szczególnie samotny, ze względu na to, że wziął ze sobą swojego zwierzaka. Shenlong przywraca się do życia, a w zasadzie zostaje przewrócony do życia. Tak się on prezentuje. Monumentalna istota.
Mityczna istota, potrafiąca spełniać wszelkie życzenia. Pojawia się przed oczami naszych bohaterów, a Dandy mówi: Shenlong, to wielka przyjemność cię tu znów zobaczyć. Witaj, panie. Wypowiedz swe życzenie. Spełnię je, ale tylko jedno. Przecież dla stałych klientów były 3. To ja, Dandy, nie poznajesz mnie? Mam proste życzenie. Możesz cofnąć życzenie Braki dotyczące nieśmiertelności, które dał mu Porunga? No cóż. Nie mogę! Co jest? To jak oni sobie poradzą z tym? Nie mogę cofnąć życzenia, zwłaszcza spełnionego przez innego smoka. O nie! To było nasze jedyne rozwiązanie, mówi Tambo. No to mafobujcie go, zamafobujcie go, albo nie wiem, wyślijcie go na słońce. Porunga jest potężniejszy ode mnie. A nawet gdybyście go spytali, to pewnie nie mógłby cofnąć swego życzenia. Bez sensu. To co, jak ja sobie zażyczę na przykład, żeby sobie wyrosnęły mi włosy na głowie, a potem zażyczę sobie, że jednak ich nie chcę, to Shenlong nie będzie mógł mnie ogolić? Spodziewałem się tego, Shenlongu. O, to zajebiście. To Dandy, masz jakiś plan B? Tak, uciekamy. Gdzie chcesz uciekać? Jesteś w pałacu lewitującym. Wiedziałeś? Po co więc go wzywałeś? To jest dobre pytanie. Bo jest życzenie, które może odwrócić szansę. O, jakie to życzenie? Nie dowiemy się, bo najpierw widzimy... Chyba że będzie tak. Będzie walka Piccolo i Braki i w pewnym momencie nagle coś się stanie z Braką i się okaże, że zostało wypowiedziane inne życzenie. Nie masz sił w rezerwie, koniec z tobą. Jesteś sam i tracisz oddech. Będę walczył do ostatniego tchnienia. Nadszedł czas na koniec, po tym się nie pozbierasz, mówi Braka, obwieszczając koniec Piccolo Daimao. Doskakując w jego stronę, ale nagle ten cios jest zablokowany przez rękę. Piccolo poznaje ją po 4 palcach i mocnym nie, to jest manikir. Pedikir to na stopach. Chyba że to stopą zablokował ten cios, ale wydaje mi się, że na meczanie mają zwykłe stopy, a nie jak szympansy, co wyglądają jakby miały ręce, dłonie na stopach. Odmłodził Piccolo! O kurwa, odmłodził Piccolo tym życzeniem! To jest młody Piccolo! Ale zajebiste! Tylko Braka nadal jest nieśmiertelny, no to co w takim sensie? Co, Mafube na nim zrobi? Jaku! Tylko że to nadal nie rozwiązuje problemu nieśmiertelności. Tego się naprawdę nie spodziewałem, mówi Piccolo. Ja też nie, ale ja. Co tu się odwala, mówi Braka. Zgaduję, że nie można było odebrać ci nieśmiertelności. Ale on jest analizatorem, ale on jest katalizatorem. Ten Piccolo wszystkiego się domyślił, nawet nie trzeba było mu tłumaczyć. O czym ty gadasz? Nieważne, teraz układ sił się zmienił. Tyle mi przygadywałeś o wieku i mojej sile, która przeminęła. Masz teraz przed sobą Piccolo z dawnych lat, którego tak się obawiałeś. Czajcie, odpala Orange? Czemu nie? Dawaj Goten, nie zawiedź mnie, odpal Orange. Nie wiem jak tego dokonałeś, ale to będzie po prostu lekkie utrudnienie. Oj, uwierz mi, dam ci utrudnienie. Nagle Piccolo puszcza jakiegoś kiblasta z najbliższej odległości w stronę Braki. Ten nie był w stanie nawet zareagować. Piccolo kontynuuje. Wyprowadza siarczystego podbródkowego, wysyłając przeciwnika w powietrze i z okrzykiem na ustach zdziela przeciwnika jeszcze raz. A Braka? Oj, ten wyraz twarzy jest dość dwuznaczny. Z jednej strony może sugerować, że Braka stracił przytomność, ale też może po prostu się wściekł, więc nie jestem do końca pewien, czy tutaj Braka jest faktycznie tak bardzo deklasowany przez Piccolo. Jakby było tak, że na przykład Braka jednak jest silniejszy niż Piccolo w bazowej formie i wtedy Piccolo odpala Orange? Nieźle, nieźle. Więc tak się sprawy mają. Pomyliłeś się, Braka. Sądziłeś, że smocze kule zostały tylko na Namek. Ale tak nie jest. Odkąd zacząłeś inwazję już 2... Po co ty mu to mówisz? On teraz powie... Dzięki za info. Nie używałem swojej najsilniejszej transformacji do tego, żeby cię pokonać, ale teraz, po tym jak cię pokonam, to polecę na ziemię i tam też zaprowadzę chaos. Piccolo, no nie mów takich rzeczy, nie jesteś aż tak pewny chyba wygranej, co? Odkąd zacząłeś inwazję, już 2 smoki, nie licząc Porungi, zostały przyzwane. Jeden wyzwolił mnie z okowów, drugi przywrócił mi młodość. Powinieneś był mnie zabić, gdy miałeś okazję. Prawda, przyznaję, zawaliłem. Powinienem poważnie potraktować mięczaków pokroju Dandy'ego czy Muri. Mam nauczkę. Ale... Czuję, że nadchodzi po prostu bardzo soczyste ale. O, wrócili z powrotem na ziemię, okej, dobra. Mieliśmy na off-screenie tutaj wypowiedziane życzenie i cofnięcie tutaj Tambo i Dandy'ego z powrotem na Namek. Moc Piccolo niesamowicie wzrosła. Jest znacznie silniejszy niż Braka. Odzyskał swoje siły. Jego widok przeprawia mnie o nostalgię. Teraz to niesamowite, bo Dandy jest starszy niż Piccolo. Ciekawy widok. Już mnie nie potrzebujecie. Pomogę nameczanom, którzy wciąż walczą z armią Braki. Zapomniałem o tym, że w ogóle jestem jakaś armia, ale okej. A, ma tam jakieś
pseudo-Dodorię z kolcami na głowie. Do tej pory nieźle się utrzymują. Udało im się odgonić kilka demonów. Okej, dobra, czyli Tambo poleci ratować resztę ekipy. Wygramy! Obwieszcza Tambo, ależ on ma wielką klatkę piersiową. Ja pierniczę. Podoba mi. Że tak powiem, proszę Państwa, dalej. Wow! Łoach! Wykrzykuje Braka, który zaczął się tak mocno wydzierać, że aż przeleciał z jednego panelu na drugi. To sugeruje, że mamy tutaj do czynienia prawdopodobnie z pełną mocą Braki, który nie zostawia żadnych złudzeń. Te żyły, te pulsujące żyłki, te obnażone kły, te wydziawione ślepia sugerują tylko jedno. Zbliżamy się do wielkiej konkluzji tej walki. Co za siła! Ciągle miał jeszcze rezerwy. Piccolo, tego nie przewidziałeś akurat, co nie? Wy na meczanie ciągle wszystko utrudniacie. Wybiję was co do nogi. Nie pozwolę ci na to, Braka. Odpowiada Piccolo, a Braka wykrzykuje gin! Po czym wypuszcza w stronę Piccolo złowieszczego Keyblasta, złożonego z jakiejś demonicznej kij, ale Piccolo zna się trochę na temat demonów, także wyskakuje w górę, unikając tego ataku. Mimo wszystko wygląda na to, że Braka jest w stanie czarować różne rzeczy. Razem z tą nieśmiertelnością, podobnie jak Granola, dostał taki starter pack po prostu. Zestaw małego wojownika. Zestaw podstawowych umiejętności, które każdy wojownik we wszechświecie powinien znać. Czyli wyczarowujesz sobie miecz z niczego. No i tym mieczem, tą szablą w zasadzie, tym takim, jakby tutaj można to nazwać, no jest to taka szabla, taka piracka, taki kutlas. Kutlas, okej? Tam jest T w środku. Próbuje zaatakować. Okej. Spodziewałem się tego. W momencie, w którym zobaczyliśmy ten panel na dole z oczami Piccolo, już było wiadomo, że Piccolo straci rękę. Ale ja już się spodziewałem tej rzeczy ze względu też na inną takie porzekadło, zasadę, niepisaną zasadę świata Dragon Balla. Nie ma dobrej sagi w Dragon Ballu bez Piccolo tracącego kończyny. Nie ma. To się musi wydarzyć. Tak samo jak w One Piece są mapki, odliczanie i bieganie, tak samo w przypadku Dragon Balla musi być jakaś ostateczna forma, pełna moc, krzyczenie przy power-upowaniu się i odcięta ręka Piccolo. I to się właśnie dzieje. Jaki jest twój ulubiony rosół, Braka? Skurwielu! Żarty się skończyły! Ja dopiero zacząłem. Ha! O nie! Myślałem, że to będzie zwykła sekwencja bardzo sztampowa, w której Piccolo traci rękę, ale sobie ją odradza, a Braka mówi: ha! Regeneracja nameczańska, zapomniałem o niej. Kontynuujmy walkę. To, co się przed chwilą wydarzyło, nie ma żadnego wpływu na fabułę. A tu się okazuje, że jednak ma wpływ, bo Piccolo jest tymczasowo osłabiony i jeszcze jest dźgnięty na wylot w klatkę piersiową, co mi się bardzo nie podoba. Czujesz moc tego miecza, prawda? Jego ostrze jest przepojone moją demoniczną aurą. Rany nim zadane powodują nieznośny ból. Bywało gorzej, mówi Piccolo, uśmiechając się. Mimo tego stanu? Zdziela go z dyńki? Wali z dyńki? Dupek! Bez takich słów, dobra? Bo pani usłyszy, nauczycielka. O kurde. Wyciąga sobie ostrze, regeneruje brzuch czy nie? Na pewno regeneruje rękę. Zregenerował swój brzuch i zabrał mu jeszcze to ostrze? Koniec z tobą, Braka. Próbowałeś wszystkiego nadaremno. Nie udało ci się mnie pokonać, a twoja armia nie dała sobie rady z ludem Namek. Żartujesz sobie? Myślisz, że poddam się krok od celu? Co za szkoda. Czas z tym skończyć. Tym razem to Braka jest podstawiony pod ścianę. Komentuje to 3 kropkiem. Skąd Piccolo robi tu jakieś po prostu onigiri? Skąd on się nauczył tak władać mieczem? Nawet nie widzieliśmy, jak doskakuje. Co tu się wydarzyło? Czy on się przed chwilą tylko jakby udawał przed tym Braką, że jest taki słaby i dał się dźgnąć? Normalnie go poćwiartował. Braka upada na ziemię. Zgaduję, że nie możesz się regenerować, jeśli nie jesteś całkiem spopielony. Co, Braka? Wiem, że nie mogę cię zabić. Z drugiej strony mogę cię chronić przed dalszymi obrażeniami. Będziesz wiecznie żył w takim stanie. Wstyd i sromota. Sromota? Ale zajebiste słowo. Hańba, niesława, wstyd, zelżywość, sromotna porażka, czyli haniebna porażka, porażka w niesławie, wstyd i sromota. Kocham naprawdę tłumaczenia w tej mandze, naprawdę kocham to. Opuścisz tę planetę, powrócisz do swojego marnego królestwa i tam zostaniesz. Jeśli kiedyś cię spotkam, sprawię, że będziesz cierpiał jeszcze bardziej. Braka może poczekać ileś lat, jak w końcu wszyscy już ze starości pomrzecie i będzie mógł robić dalej swoje, skoro jest nieśmiertelny. Jesteś żałosny jak twój ojciec. Planeta Namek jest silniejsza niż kiedykolwiek. Tambo uratował resztę Nameczan, zobaczcie! Nameczanie już nigdy nie pozwolą być zastraszani przez takie potwory jak ty.
Może byście więcej w takim razie rodzili wojowników, a nie same klany smoka i tak dalej. Albo się asymilujcie wszyscy w jednego jak Gast Kartoffel z Dragon Ball Multiverse i będzie fajnie. Co do waszej dwójki zdrajców, przepraszamy. Okej, wybaczone. Zostajecie wygnani z tej planety. Nie postawicie na niej nigdy stopy. Opuścicie Namek z waszym przyjacielem Braką. Jeśli was kiedyś spotkam, już wam nie przepuszczę. Wiedzcie o tym. Piccolo jaki wyszczekany, odmłodził się i teraz ma całe życie przed sobą. Skurwiel! Duka jeszcze pod nosem Braka, który wygląda tutaj jak pocięte warzywo. Doskonale, Piccolo. Mądre czyny. Rozwiązałeś sytuację lepiej niż ktokolwiek inny by mógł. Jesteś tym, kogo Namek potrzebuje. Najlepiej się nadajesz, by zająć miejsce po poprzednim najstarszym. Myślę, że każdy się zgodzi, że jesteś najlepszym kandydatem. Ja? Czcigodnym? Teraz już nie jest najstarszy, to nie pasuje w ogóle. Zwariowałeś? Dawny szatan Piccolo czcigodnym? I sądzicie, że zgodzę się zostać najstarszym? Nie gadaj bzdur. Jesteś przede wszystkim potomkiem wielkiego Helixa. Brata... Helixa, czy jakiegoś innego Refluxa? Jesteś potomkiem wielkiego Refluxa, brata naszego dawnego czcigodnego. Masz odpowiednie pochodzenie i objąłeś tę funkcję bezwiednie. Twoja przeszłość cię ukształtowała. Byłeś bogiem ziemi, a scaliłeś się z Neilem. Byłeś moim nauczycielem, a także Gohana i jego dzieci. Aha, tak, pan, okej. Dzieci? W sumie Gohan miał, się okazuje, więcej dzieci. Dlatego najstarszy postawił na ciebie. I teraz Piccolo, te wszystkie akcje ze swojego... A co to za blizna tutaj, takie dziwne. No okej, scalenie z Kamiem, scalenie z Neilem, scalenie... W zasadzie nie scalenie z Gohanem, chociaż nie wiadomo co oni tam robili, jak nikt nie patrzył. Okej, Piccolo swoje już w tym świecie przeżył. Dobra robota, przyjaciele. O, nagle się odzywa Elder Kaioshin, który wiedział, ale nie powiedział. On w każdej mandze taki sam. Gratuluję wam wygranej. Kto wie, jak daleko by zaszedł Braka, gdyby nie wy. Straciliśmy naszych braci, na przykład wschodniego boga światów. To doprawdy tragiczne. No, wyglądasz jakbyś właśnie płakał. Chciałem skorzystać z sytuacji i pogratulować naszemu bohaterowi czcigodnemu i pozdrowić rodzinę, podziękować mojemu menadżerowi za to, że zawsze wierzył we mnie i moim sponsorom również chciałbym podziękować. Przepraszam, nie ta kartka. Elder Kaioshin to jest dobry, nie? Wszystko już jest zakończone, on się nagle odzywa. Teraz chciałem poruszyć poważny temat. Od dawna nie zwracałem na to uwagi. Chodzi o użycie smoczych kul. Braka chciał być ostatnim, który z nich skorzysta. Nie wiedział, że były inne zestawy. Nie licząc ziemskiego kompletu, który został reaktywowany, jest także ten na planecie Syba. Było to, pamiętam, faktycznie. Coś tam. Chyba właśnie tym życzeniem Piccolo został naprawiony z powrotem, no nie? Bo tam był chyba zmieniony w kamień, czy coś w tym stylu. Nameczanie mają prawo z nich korzystać, bo są mądrym ludem, ale wielość zestawów w innych miejscach to kłopot. Musimy zapobiec powtórzeniu takiej sytuacji. Musimy skończyć ze smoczymi kulami. Chłop się odezwał nagle i rządzi się. Nie denerwuje was to? Boże Wszechświata, oto moja propozycja. Planeta Namek zachowa swoje dzieło, to nasza własność. Ziemia i Syba też zatrzymają swoje komplety. To nasze dziedzictwo. A ty... Dalej do ciebie i się nie wtrącaj w nie swoje sprawy, okej? Piccolo to jest dobry negocjator, to mi się podoba. Ale mogę cię zapewnić, że nie zostaną stworzone żadne inne smocze kule gdziekolwiek. Porunga, Shenlong i Yume będą... Yume to nie jest sen po japońsku? Albo Yume marzenie? Będą jedynymi smokami. Ręczę za to, jeśli chcesz, bym został czcigodnym na Namek, musisz mi zaufać i Tambo, bogowi ziemi. Co? To wbrew naturze! Pozwalano na smocze kule tylko wam, nameczanom! Zawsze tak było, od zarania dziejów. Rada starszych bogów zadecydowała. Ale to jest, kurwa, administracja oddolna, ty biurokratyczna świnio. Siedzisz za tym biurkiem i, kurwa, każesz ludziom robić tak, jak tobie się podoba. Wszyscy sobie tam dobrze radzą bez twoich rad. Nie masz rady starszych bogów. Jesteś ostatnim żywym. Co? Chciałem ci przekazać, że świat tu na dole ma swoich silnych przedstawicieli, na których możesz polegać. Mamy zdolności do wypełniania tych ról. Możesz mu wierzyć, Boże Wszechświata. Piccolo ma doświadczenie i mądrość, by wypełnić tę misję. Tambo też ma moje poparcie. Będzie świetnym bogiem i strażnikiem smoczych kul. To był błąd z mojej strony, że odchodząc zabrałem mu smocze kule, mówi Dandy. Ja? Strażnikiem smoczych kul? Ach, no jesteś Kamim, no to co za różnica, no kule czy nie kule, no jesteś Kamim, no to chyba jesteś przyzwyczajony już do takich rzeczy, nie? Oczywiście, dzięki ćwiczeniom ze mną wiesz, jak perfekcyjnie operować magią z Namek. Cóż, dobrze, przegadaliście mnie. Wygląda na to, że i tak zrobicie co chcecie, tylko potem nie mówcie, że was nie ostrzega, nikt nie będzie mówił, idź spać, już 18. Dobra, Tambo, gotowy na wyzwanie? Szczerze mówiąc to tak, ale trochę się stresuję. Dandy był niesamowitym nauczycielem. Dużo czasu uczyłem się sztuk smoczej rodziny. Gdy wiem, że mam zostać ich strażnikiem, przypominają mi się nostalgiczne czasy mojej pierwszej przygody, gdy szukałem 7 smoczych kul. W innej mandze! Ale to było
Fajne połączenie dwóch wszechświatów. Czyli postanowione. Zbudujemy nowy świat, którego obrońcami będziemy. Na pewno natkniemy się na przeszkody, ale razem je pokonamy! Siła miłości! Siła przyjaźni! Mistrzu Braka, czy... Kurwa, gościu, to jest ten... Ludek z Sandland, nie wierzę. To jest Ludek. No ja wiem, że Braka nawiązywał 1:1 do Belzebuba, ale naprawdę aż tak? Świat demonów. Mistrzu Braka, czy pańskie nowe mechaniczne ciało pasuje? Tak, daję radę, ale w ten sposób nie pokonam tego skurwiela Piccolo. Nie wierzę, że przegrałem z nameczanami. Zorganizowali się i stawili mi opór. Przeklęty Piccolo stał się czcigodnym swego ludu. To prowokacja, a smocze kule są teraz zależne od niego. A przeklęty ziemski bóg odzyskał swoje smocze kule. Ale nie mogę zaatakować Ziemi bez wiedzy Namek, ani w sumie żadnej innej planety w galaktyce. Aha, czyli mamy takie rozwinięcie fabularne, że Braka sobie żyje, ale nic nie może zrobić. Ale to nic. Poprzednio czekałem 300 lat na okazję. Mogę poczekać następne 300 lat. Gdy Piccolo się zestarzeje, nie będzie już w stanie dać mi odporu i zmiażdżę go w 2 sekundy. Nawet nie zdążył użyć smoczych kul, by go odmłodzić. Ha, ha, ha. O tym właśnie mówiłem. Przecież on może poczekać, skoro jest nieśmiertelny, no nie? Żaden wojownik z Namek mnie nie powstrzyma! Siła Piccolo odejdzie wraz z nim! No i co? Jak się zakończy ta manga? Bo to już domyślam się, że jest koniec. Jesteśmy z powrotem na planecie Namek. Grupka małych nameczan podlatuje do jednego miejsca i mówią: nadszedł wielki dzień! Tak jest! Minęło 287 lat. Zajebiście. Zajebiście, ty. Już kolejny timeskip i to tak potężny. Gratulacje, najstarszy. Oto twój... What? Oto twój syn, następny czcigodny. Piccolo ma potomka swojego? I rozumiem, że to w sumie nie będzie tak, że Piccolo się kiedyś zestarzeje, bo po prostu będzie rodził kolejnych potomków i oni będą tak silni jak on, albo nawet silniejsi. Jak się narodził, jebaniutki. Patrzcie, jakie małe nameczątko. Jestem ciekaw, czy następna manga, ta Saigo no Son, będzie nawiązywać do tego multiversum. Wydaje mi się, że nie. Raczej ta legenda nameczan to będzie coś, co będzie się gdzieś tam działo na offscreenie, Braka przyleci, ale znowu dostanie manto i tak to się skończy. I nigdy nie będzie silniejszy niż Piccolo, chyba żeby trenował. Ale czy on ma na tyle duży potencjał, żeby przezwyciężyć nameczan? Tego już się prawdopodobnie nie dowiemy, ale... Jak długo myśmy tę mangę czytali? Kurde, przecież to jest naprawdę kawał historii. Kolejna manga, która została zakończona. Cieszę się, że Goten-kun jest autorem, który potrafi powiedzieć A, ale potrafi również powiedzieć Z. A może nawet Z z kropką. Jak oceniacie tę mangę? Oczywiście na temat rysunków już sobie wiele razy mówiliśmy, ale pod kątem historii, znajomości świata, połączenia tych elementów fabularnych, dwóch światów i jakby takiego ogólnego poglądu na to, czy to mogłoby się wydarzyć, podobała mi się ta manga. Jestem jej wielkim fanem, bym powiedział. Oczywiście dużo osób raczej odbiło się od niej ze względu na mniej złożone rysunki, ale ja mogę się nazwać fanem pana Goten-kuna i fanem mangi Namek Seijin Densetsu, która po 561 rozdziałach kończy się, a Kutyba został widzem i was również do tego zachęcam, żebyście zostali moim widzem, a może moją widzką, a może dzielicie z kimś konto i będziecie moimi widzami na jednym koncie. Tak czy siak, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie macie wrażenia po zakończeniu mangi, po wielkim finale, można powiedzieć, mangi Namek Seijin Densetsu, a jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka. Dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.